Mam tutaj 2 gotowe babcine kwadraty. Każdy z nich ma zmienione kolory w inny sposób. Ten ma dołączane nitki za oczkiem ścisłym bez wykańczania każdego rzędu. Drugi jest kończony po każdym rzędzie, a nowy kolor jest dodawany zwykłą pętelką. Pokażę Wam najpierw sposób z oczkiem ścisłym. Biorę zielony kolor i robię początkową pętelkę. Nie zaciskam jej do końca, zostawiam trochę luzu. Biorę kwadrat do ręki, wkładam szydełko do pętelki. Jeżeli dopiero co skończyłam robić niebieski kolor, to ucinam nitkę, zostawiając dłuższy kawałek. Szydełko wsuwam nie od przodu, tylko od tyłu. Dołączam zieloną nitkę. Teraz przeciągam ją od przodu do tyłu. I przechodzę przez to oczko niebieskie, które miałam na szydełku. Tę nitkę lekko zaciągam. Tę zieloną nitkę mogę przeciągnąć. Teraz nabieram nić i przeciągam przez pędelkę początkową. To się liczy jako pierwsze oczko łańcuszka z 3, które stworzą słupek pojedynczy. Zrobię całe okrążenie.
Chowam nitki potem. Staram się, żeby przeciągnąć je w jedną stronę, a potem zawrócić w drugą, dzięki czemu na pewno nam się to nie rozplącze. Drugi sposób polega na tym, że po każdym skończonym okrążeniu ucinam nitkę i ją chowam. Po prostu przeciągam ją kilka razy i ucinam. Gdy dołączam nową nitkę, nie pozwalam, żeby to było w tym samym miejscu, w którym zakończyłam poprzedni rząd. Tworzę pętelkę. Biorę kwadrat. Te kwadraty zaczynam na rogach. Wbijam się od przodu. Nabieram nić. Przeciągam i od razu przeciągam przez pętelkę na szydełku. To jest nasze pierwsze oczko z 3 oczek. Zieloną nitkę prowadzę z tyłu u góry, aby się schowała pod słupkami. Skończę to okrążenie, a potem pokażę, jak chowam nitki. Zamykam oczkiem ścisłym. Ucinam nić. Przeciągam. Odwracam robótkę. Wbijam się w pętelkę. Przeciągam tę nitkę. Mogę to zrobić szydełkiem albo igłą.
Wbijam się w kilka oczek. Przeciągam, ale nie za mocno. Upewnijmy się, że jest to luźne. Teraz omijam pierwszą pętelkę, przez którą przeciągałam nić i wbijam się pod prąd. Taką nitkę mogę uciąć, będzie się ona trzymać na miejscu. W kolejnym filmiku pokażę, jak łączyć kwadraty. Dziękuję i pozdrawiam.